Dziś zabieramy Was na jedną z tych tras, które potrafią zaskoczyć. Krótką, ale pełną widoków, historii i górskiego klimatu. Wyruszamy ze szczytu Palenicy przez Szafranówkę, aż do legendarnego schroniska Orlica, położonego tuż nad Dunajcem. To szlak idealny dla każdego, kto chce poczuć smak pienin bez wielogodzinnych podejść. Z panoramami, które naprawdę robią wrażenie i fragmentami, gdzie natura pokazuje swoją dzikość. Po drodze opowiemy Wam o miejscach, które pamiętają jeszcze czasy partyzantki, o widokach, które od lat przyciągają turystów i o błotnistym zejściu, które potrafi sprawić, że adrenalina skoczy bardziej niż na górskim szczycie. To będzie spokojna, ale pełna treści wędrówka po sercu małych pienin. Słuchajcie, w kolejnym odcinku. Dzisiaj ponownie będzie Palenica, Szafranówka i skierujemy się w kierunku Orlicy. I to wszystkie pagórki koło Szczawnicy byśmy mieli zaliczone. I będziemy dalej jechać. Zapraszamy na szlak. Dzisiaj chyba go skrócimy kolejką, żeby trochę szybciej było, bo wczoraj 10 z buta na Palenicę wchodzili, tak dzisiaj chyba kolejką wchodzimy. Nie, Pilusiu? To się okaże, czy nie spanikuje przed. Wolę biec na górę, jak wjechać. Zdecydowali, żeśmy się dzisiaj na kolejkę, mimo ogromnego ryzyka. Ten na 125. Ten na 125. Nie będziesz przemu, kuźwa. Ten już szybciej, jak wolniej. Ale zobacz, jak po graniach nad przepaściami idziesz, to się nie boisz. Ale, nie boję się, nie? Ale kolejką się boisz jeździć. Ile to bilet kosztował? Bilet kosztował, kochani, 26 zł w jedną stronę na osobę. Od osoby. No i tu już było krótkie podejście. Dotarliśmy właśnie na Palenicę. Jednej z najbardziej rozpoznawalnych gór nie tylko w Szczawnicy, ale i w całych Pieninach. To taki odpowiednik zakopiańskiej Gubałówki, mniejszy, ale zarazem bardziej subtelny. Dzień wcześniej zdobyliśmy ją pieszo, więc dziś możemy po prostu chłonąć to, co najważniejsze, widoki i atmosferę tego miejsca. Z tego punktu widać niemal całe serce Pienin, 3 Korony, Sokolice, a w pogodny dzień nawet Tatry, które majaczą gdzieś daleko na horyzoncie. Wystarczy chwila ciszy, by usłyszeć, jak wiatr niesie echo Dunajca, a dzwonki owiec przypominają, że to wciąż żywa kraina górali, flisaków i pasterzy. Palenica to nie tylko punkt widokowy, ale także początek przygody. To świetna baza wypadowa dla tych, którzy chcą poczuć klimat Pienin, ale niekoniecznie mierzyć się z długimi i stromymi podejściami. Wystarczy krótki spacer, by dojść na Szafranówkę, a stamtąd niebieski szlak prowadzi już wprost do schroniska Orlica i nad sam Dunajec. Na górze czeka też kilka atrakcji, zjeżdżalnia grawitacyjna, ścieżka edukacyjna z tablicami przyrodniczymi, a nawet plac zabaw dla najmłodszych. To miejsce, w którym można połączyć relaks z nutą górskiej przygody. Palenica to góra, od której wielu zaczyna swoją przygodę z Pieninami i trudno się dziwić. To tu po raz pierwszy można naprawdę poczuć, jak niezwykłe są te góry, niewysokie, ale pełne uroku, historii i światła, które o zachodzie słońca maluje krajobraz jak obraz. Kochani, drugi dzień. Wchodzimy przez Szafranówkę. Może dziś uda nam się znaleźć tabliczkę. Szafranówka to jest ten szczyt. Ten szczyt tutaj do góry. Wczoraj schodziliśmy z lewą stronę w kierunku Jarmuty. Tak. A dzisiaj pójdziemy w prawą stronę w kierunku schroniska Orlica. Cieszyliśmy się pięknym widoczkiem. Do samego szczytu zostało może ze 30 metrów. Dzisiaj się tak delektujemy tymi widokami, bo wczoraj deszcz padał i tak niespecjalnie było widać. W prawą stronę, w stronę Orlicy i tutaj będzie takie
dość strome zejście z tej szafranówki, gdzie będzie trzeba uważać troszkę. Szafranówka. Niepozorny, ale niezwykle malowniczy szczyt Małych Pienin. To takie miejsce, gdzie człowiek mimowolnie zatrzymuje się dłużej niż planował. Widok stąd potrafi zahipnotyzować. Z jednej strony widać 3 korony i sokolice, z drugiej Tatry, które przy dobrej pogodzie wydają się być na wyciągnięcie ręki. To właśnie tutaj zaczyna się zejście w stronę schroniska Orlica. Krótkie, ale dość strome. Ścieżka schodzi ostro w dół, miejscami po kamieniach i korzeniach. Gdy jest mokro, potrafi być naprawdę śliska, więc warto zwolnić i zachować czujność. Ciekawostka: nazwa szafranówka pochodzi prawdopodobnie od krokusów, które wiosną zakwitają na tutejszych polanach. To właśnie dzięki nim cały stok przybiera wtedy delikatny, fioletowy odcień. Zejście ze szafranówki to jak zejście z górskiego balkonu, kilka minut i znów jesteśmy bliżej doliny, ale w głowie zostaje obraz jednego z najpiękniejszych punktów widokowych w całych Pieninach. Kochani, tak jak żeśmy wcześniej Wam wspominali, Pieniny to jest festiwal widoków. Jak jest tylko pogoda, chociaż w niepogodzie to jest też przepiękne doznanie pochodzić tutaj po tych górach. No jest fantastycznie. Zobaczcie sobie sami na panoramie. To jest trzeci szlak, który idziemy w Pieninach i każdy z tych szlaków był widowiskowy, nie? Tak. Jesteśmy już na niebieskim szlaku, tuż po zejściu ze szafranówki. I właśnie teraz zaczyna się jeden z piękniejszych fragmentów tej trasy. Ścieżka prowadzi w dół, tym łagodnie przez las w stronę schroniska PTTK Orlica nad Dunajcem. Choć odcinek jest krótki, potrafi dać się we znaki, szczególnie po deszczu, gdy mokre kamienie i korzenie stają się naprawdę śliskie, a błota nie brakuje. Dlatego tutaj warto zwolnić tempo i po prostu delektować się każdym krokiem. Po drodze co chwilę między drzewami pojawiają się widokowe prześwity. Widać Dolinę Dunajca, a dalej Sokolice i 3 korony. Wiosną tutejsze polany rozkwitają krokusami, latem słychać dźwięk owczych dzwonków z pobliskich pastwisk, a jesienią las pachnie wilgotnym mchem i bukowymi liśćmi. W tym filmie pokazujemy krótszy wariant trasy, idealny dla tych, którzy chcą zobaczyć coś więcej niż tylko palenice, ale bez długich podejść i całodziennego marszu. A jeśli ktoś kiedyś zechce pójść dalej, ten sam niebieski szlak prowadzi grzbietem Małych Pienin w stronę Durbaszki i Wysokiej. Dziś jednak naszym celem jest schronisko Orlica. Miejsce z duszą, z którego rozciąga się jeden z najpiękniejszych widoków na przełom Dunajca i pienińskie szczyty. Schronisko Orlica, kochani. I w kierunku schroniska Orlica 15 minut, moi drodzy. Tuż przed samym schroniskiem jest krótki odcinek, gdzie szlak robi się stromy i śliski. Mimo że wzmocniono go drewnianymi belkami, Tak, te belki tutaj troszkę połatwiają, chociaż nie jest to wcale proste. po deszczu pojawia się tu sporo błota, które potrafi mocno utrudnić zejście. Warto zachować ostrożność. Podłoże łatwo się rozjeżdża, a jeden nieuważny krok może skończyć się upadkiem. Trochę błotka dzisiaj mamy. Tak się reprezentuje. Zobaczcie, 2 kilo więcej wożę. Błoto jest dzisiaj z tej strony naprawdę masakryczne. To wczoraj tak nie było, nie? Kijki trekkingowe i dobre buty naprawdę się tu przydadzą. To krótki, ale zdradliwy fragment, więc uważajcie i miejcie to na uwadze. I tutaj wychodzimy ze szlaku i jesteśmy centralnie przy schronisku.
Schronisko Orlica ma ciekawą i długą historię. Powstało w 1932 roku jako prywatna willa wypoczynkowa zbudowana z myślą o letnikach odwiedzających Szczawnicę. Położenie nad Dunajcem i bliskość pienińskich szlaków szybko sprawiły, że stało się popularnym miejscem wśród turystów. W czasie II wojny światowej budynek pełnił zupełnie inną funkcję. Działał tu tajny szpital partyzancki Armii Krajowej, w którym leczono rannych żołnierzy z okolicznych oddziałów. Dzięki odosobnieniu i położeniu przy granicy miejsce to było stosunkowo bezpieczne. Po wojnie w latach 50. obiekt przejęło PTTK, które przekształciło go w pełnoprawne schronisko turystyczne. Od tego czasu służy wędrowcom, flisakom i rowerzystom odwiedzającym Pieniny. Dziś Orlica to połączenie dawnej historii i współczesnej funkcjonalności. Proste, przyjazne schronisko z duszą, które od prawie wieku towarzyszy turystom w tej części gór. Pomału. Kwaśnica wygląda na wodzie. Zobaczymy. Na razie kwaśnicy Ubacy z Przełęczy Wyżnej w Bieszczadach jeszcze nic nie przeskoczyło, a zjadłem już od tego czasu chyba z 50 kwaśnic albo lepiej. Tak. Jesteś tester, można powiedzieć. Tester śmiało. kwaśnic i muszę wam powiedzieć, tamtej kwaśnicy na razie nic nie dorównuje. I kochani, wychodzimy ze schroniska. Już w stronę parkingu 2,5 km plus minus ze schroniska, więc... Bardzo fajne miejsce, warto sobie, jak z dzieciakami, to warto sobie wjechać właśnie na Palenicę, przejść sobie tutaj i zejść na dół. Szlak jest cały czas, nawet około 3 km to będzie, więcej chyba nie będzie, nie? Do przejścia. Ominąć szafranówkę, żeby tam po tym stromym przejściu nie iść, ale można szafranówkę wziąć prawą stroną, idziecie cały czas polną drogą po płaskim, dochodzicie tutaj do tego miejsca. To jest początek drogi pienińskiej, też bardzo widokowy i zaraz wyjdziecie w Szczawnicy. Tak więc dla dzieci super sprawa. Taki kawałek szlaku prowadzi chyba najbardziej znanym miejscem w Szczawnicy, jakim jest, czyli tą sławną promenadą. Tutaj taka mała uwaga co do tej promenady. Jest ładnie, ale chcemy wam powiedzieć, że 20 km dalej, może 30, w Krynicy Zdrój, ta promenada jest dużo ładniejsza. Naszym zdaniem. Ale no jak to woli. Jeżeli na spacerek jest tutaj super sprawa. Akurat mamy szczęście, nie ma za dużo ludzi, bo normalnie to tutaj jest opór narodu. Ta promenada wygląda tak. Oczywiście mijamy most Zakochanych. Ktoś ma ochotę kupić kłódkę i zaczepić. Kochani, kończymy szlak. Bardzo przyjemny szlak, polecamy w szczególności rodzinom całym. Wjechać na górę na Palenicę, ominąć szafranówkę dołem. My akurat przechodziliśmy przez szafranówkę i zejść tutaj do Orlicy i z Orlicy zejść do Szczawnicy. Przepiękne miejsce. Warto sobie tutaj pochodzić. Cały szlak 6,5 km. Skrócicie go sobie wjeżdżając kolejną na górę. A my idziemy powoli do miejsca, w którym parkujemy. I tak jesteśmy już 2 dni, jeszcze jutro dzionek jeden, będziemy zwiedzać całą Szczawnicę i to by było na tyle w tym odcinku.